please, or there you go. Also want to be asking please, we will say proszę. 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 You're welcome. Will be nie ma za co. Nie ma za co. Nie ma za co. Nie ma za co. I'm sorry, but also excuse me will be przepraszam. Zapraszam. Przepraszam. Zapraszam. Nothing happened, no worries. Will be nic się nie stało. Nic się nie stało. Nic się nie stało. No problem would be nie ma problemu. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Enjoy your meal. It would be smacznego. Smacznego. Cheers. But also when you want to say bless you and when somebody sneezes, you will say na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. If you want to ask, how much does it cost? You will say, ile to kosztuje? Ile to kosztuje? Ile to kosztuje? Ile to kosztuje? If you want to say, I'm paying with a card, you will say, płacę kartą. Płacę kartą. Płacę kartą. If you want to say, what's going on? What's happening? You will say, co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? If you want to say, what happened? So something happened before and you just noticed, what happened? Co się stało? Co się stało? Co się stało? What are you doing? Will be, co robisz? Co robisz? Co robisz? If you want to say, for example, I'm writing a message, piszę wiadomość. Piszę wiadomość. Piszę wiadomość. I have to check something. Will be, muszę coś sprawdzić. Muszę coś sprawdzić. If you want to say, I have to go out. I have to leave. Will be, muszę wyjść. Muszę wyjść. Do you want to come with me? Will be, pójdziesz ze mną? Pójdziesz ze mną? Pójdziesz ze mną? Yeah. Will be, dobra. Dobra. Or no? No. If you want to say, I'm tired, you will say, jestem zmęczony. Jestem zmęczony. Said by a man, and a woman would say, jestem zmęczona. Jestem zmęczona. I'm going to sleep. I'm going to bed. Hello everyone. Dzień dobry. Idę spać. What time is it? It will be która godzina? Która godzina? It's late. Will be Welcome. Jest późno. Jest późno. Jest późno. I like you will be lubię cię. Lubię cię. I love you will be kocham cię. Kocham cię. Welcome everybody. Good morning, good afternoon, good morning Europe, good afternoon Philippines. Fajne. To jest fajne. Another. Stop it. Will be przestań. Come here. Will be chodź tutaj. Or simply chodź. I will come in a moment. Will be zaraz przyjdę. Chodź tutaj. Zaraz przyjdę.
Or in short, zaraz. Zaraz. In a moment. Dzień dobry. Dobry. You cannot. Pada, deszcz, Forbidden. deszcz pada. Yes. Tak? You will say. Deszcz pada, no. No. Zobacz. Nie wolno. No. Deszcz, o. Ja? Jak mokro, no. Pada. Mówi. Poczekaj. 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 Wait for me will be. Wait. Poczekaj na mnie. Poczekaj na mnie. Attention, but also look out. Yeah, look out will be uwaga, Uwaga. uwaga, uwaga. Uwaga. If you want to say look, have a look. Have a look. Zobacz, Uwaga. zobacz. If you want to say listen, listen. Posłuchaj, Posłuchaj. 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 Słuchaj. Sometimes słuchaj. If you want to say Listen. give it to me, Słuchaj. give it to me. Daj mi to. Daj mi Daj tu. mi to. Daj mi to. Ja. If you want to say take. Daj mi tu. Weź. If you want to say all the past in any situation, like when somebody has their birthday, you can say wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. If you want to say good luck will be powodzenia. 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 So this would be all in this video. These were the very useful basic phrases in Polish. If you want to find out more about the Polish language, learn other phrases, words, you can have a look at my other videos in my YouTube channel. Thank you and till next time. Dziękuję. So, nag-learn ka. Are you planning a trip to Poland? And would you like to learn the most important words and phrases for tourists in Polish? Hello, I'm Monika and welcome to Learn Polish with Monika. Here in this video, I will teach you more than 50 words and phrases that are very useful when traveling to Poland. Let's start with some basics. To greet someone in a polite way, you will say Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. That literally means day good. Good day. Dzień dobry. To say goodbye in a Polish, use the phrase do widzenia. 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 But if you would like to greet someone in an informal way, for example, your family or friends, Hello everybody. Good morning. Dzień dobry. cześć. Welcome to And all note, my this word can also be viewers. used to say goodbye in an informal way. Cześć. Then, if you'd like to introduce yourself, to tell your full name or your last name, you will use the phrase nazywam się. Nazywam się. Nazywam się. Nazywam My name is, and then comes your full name or your last name. Nazywam się. For example, nazywam się Anna Nowak. Nazywam się Tess. Nazywam się Jan Kowalski. Tess. Nazywam się Tess. Tak. Nie? However, Tak. if you'd like to say your first name only, you can start the sentence. Mam na imię. Ja mówiłam, mam na imię Tess. Na imię. My pirotnamy i... For Tak? example, Tak. mam na imię Monika. Tess. Mam Ja? na imię Ty będziesz się po polsku uczyła, Just a ja po Mam na imię filipińsku. Jan. Nie? Yeah.
Nie wiesz, co nami jest. Then a very useful Ale word to ja is mówię tylko tak. proszę. Jak? Tak. Proszę. Here are. It has a few You're meanings. welcome. Please. Proszę. 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 So when asking for something, or it can be used when giving something Chodźcie, to powtórzycie. somebody. Proszę. Nie ma, widać. Here you are. Widać. Proszę. It can also mean you're welcome, meaning as a response to someone who is thanking you. Proszę. 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 Then a very useful word. Welcome everybody. Ang ato ang food is ready. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję. Another powerful word is przepraszam. Sorry or excuse me. Gamay nagdid akong piyabili na Przepraszam. 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 This is my job Then, here. of course, Take we care have of words my- such as tak. Mamu and Papu. This means yes. Yes. Tak. 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 You can also nod your head to express yes. Tak. No in Polish is nie. 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 You can also Okay. shake your I will head. take a picture Nie. and Nie. Then to say I don't understand, in Polish it would be nie rozumiem. nie rozumiem. Nie rozumiem. Okay. Nie rozumiem. Hello everybody. Dami I don't kayo speak nasad. Polish. Would be Maria back to work. nie mówię po polsku. Okay, thank you for watching. God bless everyone. Nie mówię Nie po polsku. polsku. Mag-deliver na ako sa ako ang Nie mówię po so polsku. like this. Like this. Oh, Or Oh, no, no. if you speak only a little bit of Polish, then you can modify the sentence and say nie mówię dobrze po polsku. Dobrze means well. Nie mówię dobrze po polsku. To ask, do you speak English, sir? In Polish it would be, czy mówi pan po angielsku? oh, Czy my mówi my mother-in-law they have thank you Oh. already. angielsku? She knows how to say thank you. Czy mówi pan po angielsku? But when talking to a woman in a polite way, instead of pan, we will use the word pani. Pani means a lady, madam. So the question would be, czy mówi pani po angielsku? Czy Czy mówi pani po pangyelsku? Hello everybody! So, nakahatag na tag pagkaon sa akong tigulang. but then in informal Mag-andam na sa situations, tao. the question would be, Pagkaon ako. czy mówisz po angielsku? Czy mówisz po angielsku? Po pangyelsku. Czy mówisz po angielsku? So, this one also. To Inka. ask for help. I drink direct Inka or also. shout. Help. In Polish it would be pomocy. 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 But if it's not an emergency, we would rather
use a question such as czy może mi pan pomóc? Could you help me, sir? Nakanindot diri no kay dili jud sa katon ang imong mga kuan tanaw kanimo. Pomóc? Open ra kaayo sa to sa Pilipinas di ba? Czy może mi pan Why 5 pomóc? minutes puno na ni og kuan When na. asking woman, it would be czy może mi pani pomóc? So diri naka-open ra siya. Czy może mi pani pomóc? A very useful word meaning attention. Attention. Welcome! Good morning! Kumusta naman mo dara? How are you? How are you everyone? Uwaga! This word is often used in many information signs or announcements. They have information. Uwaga. Uwaga. Watch or In some situations, be you might be asked to careful. show your ID or your passport. Then what might be asked is poproszę dowód. Poproszę dowód. Dowód means ID. Proceed. Poproszę dowód. Or it could be also the full name dowód osobisty. Or dowód tożsamości. But in short, Okay, let's eat everyone and poproszę dowód. Passport will be paszport. passport. Poproszę Passport. paszport. Passport. Poproszę paszport. Now let's move to the section with words that are useful when navigating, asking the directions. To ask where someone is, Let's eat, guys, and this is what I eat today. where is? Breakfast. Gdzie jest? For example, gdzie jest toaleta? Where is the toilet? Gdzie jest toaleta? Just toilet. Or gdzie jest dworzec? Where is the station? Hello, how are Gdzie jest you? dworzec? Oh, I Gdzie practice jest for przystanek? Polish language. Where is the stop? For example, bus stop. Kumusta? Gdzie jest przystanek? Gdzie jest bankomat? Good cheese. Where is an ATM? Where is the bankomat? Gdzie jest bankomat? Good cheese, bankomat. Gdzie jest poczta? Poczta. What's poczta? Where is a post office? Poczta. Gdzie jest poczta? Post office. Poczta. And then someone can reply simply tu. Two. For example, when showing on a map. Tu. It means here. Two. Tu. Here. Two. Or if you Here. use a longer version of this word that means the same. Tutaj. 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 Over there will be tam. Farm. Tam. Another question you can use would be jak dostanę się? How will I get? Jak dostanę się? Jak dostanę się? Jak Then, for example, we could finish the question. Jak dostanę się do centrum? Thank you for coming, everyone. God bless. Jak dostanę się do centrum? Centrum. Jak dostanę się do centrum? Or jak dostanę się na lotnisko? How will I get to the airport? Jak dostanę się na lotnisko? Dzień dobry. Smacznego. Jak Dziękuję. dostanę się na lotnisko?
And then someone might reply, giving the directions. For example, they can say, proszę iść prosto. Please go straight forward. Proszę iść prosto. Prosto. Proszę iść prosto. Proszę iść prosto. Proszę But this will mean prosto. go straight forward, like when walking. But when someone is driving or riding a bus, so moving by the land vehicle, then the verb will be different and it would be proszę jechać prosto. Proszę jechać prosto. Yes, in Polish we have different verbs describing the movement. Another instruction could be proszę skręcić w prawo. Prawo. Please turn right. Prawo. Proszę skręcić w prawo. Ale And then please turn left. Prawo. Would be proszę skręcić w lewo. Prosto. Proszę skręcić w lewo. Lewo. Voila. Proszę skręcić w lewo. Alright, let's now find out more words and phrases related to transport. Prawo. To ask, for example, which bus goes to the center, in Polish it would be który autobus jedzie do centrum? Który autobus jedzie do centrum? Autobus. Który autobus jedzie do centrum? Which bus going to the And city? then once you enter the bus, you sometimes want to be sure if this is the correct bus. And you might ask, czy ten autobus jedzie do centrum? Does this bus go to the center? Czy ten autobus jedzie do centrum? Czy ten autobus jedzie do centrum? To ask, what time does the train leave? Would be, o której odjeżdża pociąg? Są O której które odjeżdża jest pociąg? pociąg. O której odjeżdża pociąg? Pociąg. To buy a ticket, you can simply say, poproszę bilet. Bilet. A ticket, please. Proszę bilet. Poproszę bilet. Poproszę bilet. You can, of course, specify what type of ticket you want. For example, poproszę bilet normalny. Normalny. A normal ticket, please. Poproszę bilet normalny. Normalny. Poproszę bilet normalny. Poproszę bilet ulgowy. A discount ticket, please. For example, for students or for children. Poproszę bilet ulgowy. Poproszę bilet ulgowy. And of course, we can add more elements to the request and specify, for example, the number of tickets or the destination. We could say, for example, poproszę 2 bilety do Warszawy. 2 tickets to Warsaw, please. Poproszę 2 bilety do Warszawy. Poproszę 2 bilety do Warszawy. Sometimes you might not know where to buy a ticket, and the question you can use is, gdzie można kupić bilet? Where can one buy a ticket? Bilet. Gdzie można kupić bilet? Bilet. Gdzie można kupić bilet?
Chodzi po To say, I śnieżki. want to order a taxi would be chcę zamówić taksówkę. Chcę zamówić Zamówić. taksówkę. Taksówka. Tak. Chcę zamówić taksówkę. And then of course we can add the details. Where to? For example, chcę zamówić taksówkę na lotnisko. I want to order a taxi to the airport. To the airport. Chcę zamówić Hello, taksówkę dzień dobry. na lotnisko. Only dzień dobry, I know. I need to But learn then more. when the taxi is already there, or you don't want to order it in advance, you just have the taxi, you can be very straightforward and say simply the direction, na lotnisko, or na lotnisko poproszę. Poproszę To the airport, please. Na lotnisko poproszę. Of course, you can first greet with the person and say, dzień dobry, na lotnisko poproszę. Some other words that might be useful around transportation, but not only, would be to ask if something is free or available. Is the taxi free or is the seat available? In Polish, we can use the word wolne, which means free or available. And the question would be, wolne? Is it free? Available? Wolne? But when it's occupied, they might say zajęte. Zajęta. Occupied. Taken. Zajęte. Now let's move to another section. This time let's find out what kind of words and phrases will be useful around the Polish, it's hotel. very hard to If you'd like to study say, because I want to book a room. In Polish it would be chcę zarezerwować pokój. spokój. Chcę Chcę zarezerwować się rezerwować pokój. spokój. Chcę I want to zarezerwować book pokój. a room. And then you can Pokój. specify for how many people the room is. For example, chcę zarezerwować pokój I want to book dla jednej osoby. room for the Dla jednej person. osoby will mean for one person. And then you can specify the number of nights you want to stay. The full sentence could be chcę zarezerwować pokój dla jednej osoby na jedną noc. If you have a booked room already and you want to check in, you can Hello! say Mama zarezerwowała Kumusta mga pokój. higala? It's hard I have a to booked room. study Polish, that's why Mam I need to. I stopped zarezerwowany 2 months because my husband is there. If my husband is here, Mam in house, I zarezerwowany pokój. study Polish. And then you can tell your name. For example, mam zarezerwowany pokój na nazwisko Nowak. No. Na nazwisko under the name. Ah. Mam Mam zarezerwowany zare- pokój na nazwisko Nowak. Very faster. Then, when you'd like to check out, Thank you for You can coming. chcę się Dzień dobry, wymeldować. hey, hello. I want to check out. I want to check out. Chcę się wymeldować. Chcę się wymeldować. Now let's look at some words and phrases related to eating out. For example, you might want to check if there is a free table available in a restaurant. Then you can say, czy mają Państwo wolny stolik? Czy mają Państwo wolny stolik? Czy mają Państwo wolny stolik? And then if there is a free table, you might say, poproszę stolik dla 2 osób.
A table for 2 people, please. If you want to say, I'm hungry, Poproszę Poproś stolik stolik dla 2 dla osób. osób. Poproszę stolik dla 2 osób. Poproszę And then, when stolik. you are ready to order something, you can start by saying, poproszę. Poproszę. I'll have, for example, poproszę pierogi. Poproszę pierogi. I'll have pierogi. Or pierogis, please. Pierogi, please. Poproszę pierogi. Poproszę Or pierogi. poproszę zupę pomidorową. Poproszę A tomato soup, please. pomidor. Poproszę zupę pomidorową. Pomidorową. Poproszę kawę. Poproszę kawę. A coffee, please. Kapi. Tomato. Poproszę kawę. Poproszę And then kawę. after you have eaten, you might ask for the bill and you can say, poproszę rachunek. Poproszę Poproszę rachunek. rachunek. The bill, please. Check, please. Poproszę rachunek. To say keep the change, in Polish we have a phrase, reszty nie trzeba. Reszty nie Reszty trzeba. nie Nie, trzeba. nie trzeba. Literally it means the rest is not needed. That is Reszty nie trzeba. in English. Keep the tunes. Let's move now to our final section, shopping. Keep the Let's tunes find in out some English. useful words and phrases related So, to doing listen shopping. tayo, no? An important word that Makatok is to ka, often no? written So, on the mag-practice doors na sa ko. of a Wala man store si is Kuya Adam diri. otwarte. Wala man si kumpare which Adam. means Ni open. trabaho na. So, mag-practice na po Otwarte. si Kumari. Bye. See you for the next video. And to ask, is it God open? bless. You can simply raise the intonation, say, otwarte? Otwarte? Is it open? Closed would be Learning Polish. zamknięte. Zamknięte. The store is closed. It would be sklep jest zamknięty. Sklep jest Yes. zamknięty. Yes. Sklep jest zamknięty. Sklep się Very often when you are entering a store, for example, a clothes store, someone might ask you, can I help you with something? In Polish, it would be, czy mogę w czymś pomóc? Czy Czy mogę w czymś czymś pomóc? O, Czy mogę w czymś pomóc? You might say, no, thank you, I'm just looking around. In Polish, this would be, nie dziękuję, tylko się rozglądam. Nie dziękuję, nie, dziękuję. tylko się rozglądam. Nie dziękuję, Nie, dziękuję. tylko się rozglądam. To ask, how much does this cost? In Polish it would be, ile to kosztuje? Elo kosztuje. Ile to kosztuje? Elo kosztuje. Ile to kosztuje? By the way, here we have an important word in Polish, to, this. Ile to kosztuje? Elo to. Ile to kosztuje? To say, I'm looking for, and then comes the name of the product, you can start, szukam, I am looking for, szukam, for example, szukam mapy. I'm looking for a map. Szukam mapy. Szukam mapy. Or szukam pamiątek. I'm looking for some souvenirs. Some souvenirs. Szukam Szukam pamiątek. pamiątek. You might also ask, is there
Czy jest inny kolor? Is there a different color? Czy jest inny kolor? Or czy jest większy rozmiar? Is there a bigger size? Czy jest większy Nie, rozmiar? nie wyszła. When was paying, they might ask, kartą czy gotówką? By card or in cash? Kartą czy gotówką? Kartą czy gotówką? And you might say, kartą. Autumn. By card. Kartą. Or gotówką. In cash. Inkasz. Gotówką. Gotówką. Then they might ask, coś jeszcze? Gotówką. So, Anything else? everyone, Coś nag jeszcze? magluto na sadta. Coś jeszcze? Cooking, cooking. And you can say, to wszystko. Do, That's all. ko, To wszystko. To wszystko. Alright, to wszystko. That's all. These were some selected words and phrases that might be useful when traveling to Poland. Cześć! Chess. Thank you for watching. Hello everybody, mag-cooking si Kumari. After breakfast, then Hi. cooking. In this video, I will present to you 100 most useful words in Polish. So for example, if you are a beginner and you are thinking of what kind of words to learn at the beginning, I would say that learning these words will allow you to understand even 50% of what you read or listen. But bear in mind that words in Polish to inflect will show you mainly will be in the basic form, plus some inflected words in the examples. But even if you learn the basic forms, this will be a good basis for you to understand Polish text. So let's start. What I will do, I will tell you the basic one and the translation, plus give you some examples with these words. And the pronoun I will be ja. Ja, but this is the basic form. You must also find out that there are different Polish words are like me, no, which is like in English me. So an inflected form. Here are some examples. Ja nie wiem. Ja nie wiem. Daj mi to. I need to. Daj mi to. Zadzwoń do mnie. Zadzwoń do mnie. Mom is mój. Mój. For example, to jest mój mąż. To jest mój mąż. To jest moja żona. To jest moja żona. Moi rodzice są starsi. Moi rodzice są starsi. So as you can see, mój is the basic form, but you can see other forms like moja, moi. This is still the same word, but
Oh, Beautiful. thank you for watching. You. God bless everyone. Tip. And then there are Bye. also inflected ones that are quite different.